Od kiedy pamiętam, od dzieciństwa właściwie, zawsze chciałem być księdzem. Już pamiętam, jak byłem bardzo mały, moi koledzy chcieli być górnikami, policjantami, strażakami, natomiast ja miałem zawsze inne pragnienia. W 6. klasie szkoły podstawowej miałem takie doświadczenie w swoim życiu. Otóż na lekcji religii pierwszy raz w życiu myślałem już konkretnie o tym, jak w ogóle wygląda posługa kapłańska, co to znaczy być księdzem. I pamiętam, że pierwszy raz w życiu usłyszałem bardzo konkretny głos w swoim sercu i do dziś to pamiętam, jakie to były słowa. Otóż usłyszałem wtedy, czy też byś chciał. To były takie słowa, które człowiek słyszy w duszy, w sercu. Nie tak, jak my tutaj rozmawiamy, czy jak ja mówię, ale zupełnie inny wymiar. I pamiętam, że na tej lekcji była taka sytuacja i odpowiedziałem po kilku sekundach, że tak, ja też chcę. Mam na imię Izajasz, mam 34 lata. W zakonie jestem od bodajże 13 lat. Właściwie nie wiedziałem, że jest coś takiego jak zakon, więc poszedłem do seminarium w Katowicach. I po bodajże kilku tygodniach czułem, że to nie jest to, że to jest miejsce bardzo ważne i piękne i czułem się tam bardzo dobrze, ale pamiętam, że to nie było to. I po kilku tygodniach poszedłem do księgarni Świętego Jacka i właściwie przypadkiem, chociaż u Pana Boga nie ma przypadków, kupiłem sobie dzienniczek Świętej Faustyny. I to, co się wtedy wydarzyło, to jest po prostu nie do opisania. Otóż jak zacząłem czytać ten dzienniczek, on mnie pochłonął. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem, że jest coś takiego jak w ogóle jak zakon, że mogę iść dalej w kierunku tym, żeby być blisko Pana Boga, ale mogę być jeszcze bliżej. Można powiedzieć, że rozkochałem się w Biblii, ale tak naprawdę bardzo lubiłem od dziecka czytać książki. I pamiętam, że takim pierwszym odkryciem i rozkochaniem się w książkach to było, kiedy odkryłem twórczość Tolkiena. Pamiętam, że bardzo to lubiłem, do tego stopnia, że jak byłem w seminarium już u franciszkanów w zakonie braci mniejszych, to postanowiłem pisać pracę magisterską o Tolkienie. Ostatecznie napisałem z teologii duchowości pracę na temat elementy teologii duchowości w życiu i dziele literackim Tolkiena. Dowiedziałem się o tym, że Tolkien przetłumaczył księgi biblijne. Otóż to było bodajże wydanie Biblii Jerozolimskiej, pierwsze wydanie, jeżeli dobrze pamiętam. On przetłumaczył bodajże księgę Jonasza i kilka innych fragmentów ze Starego Testamentu, czyli musiał bardzo dobrze znać język hebrajski, ale też i inne języki. To mnie bardzo, powiem szczerze, dla mnie to było duże odkrycie. Ale przede wszystkim, kiedy czytałem listy Tolkiena, z tych listów wynika, że był bardzo wierzącym katolikiem. Pisał bardzo pięknie do swoich dzieci, do swoich synów o Eucharystii. Pisał bardzo dużo o Matce Najświętszej. Myślę, że dlatego właśnie jeden z jego synów później został księdzem. Myślę, że być może też dzięki niemu gdzieś tam zacząłem szukać Słowa Bożego, nie? Bo to dla niego było bardzo, bardzo ważne. I po kilku latach właściwie, kiedy byłem w Zabrzu i już właściwie w Choczu, bardzo, powiem szczerze, rozkochałem się w czytaniu Biblii. Bardzo mi w tym pomógł ksiądz Wąs i ojciec Augustyn Pelanowski. Ich przykład, ich rozmiłowania w Słowie Bożym bardzo mi w tym pomogło i do dzisiaj strasznie lubię czytać Biblię i dlatego też założyłem tę grupę biblijną i bardzo mi to pomaga w mojej wierze przede wszystkim, ale też jeszcze bardziej Pana Boga poznawać, bo Słowo Boże, Biblia, to tak naprawdę nie jest księga, ale to jest osoba Pana Jezusa. Czasem ludzie pytają mnie, dlaczego Franciszkanie. Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Wiedziałem, że mam iść do zakonu, że mam złożyć śluby zakonne, natomiast nie mam pojęcia, dlaczego Franciszkanie. Myślę, że jeszcze Pan Bóg mi to pokaże, albo i nie. Ale nie jest to dla mnie jakoś zbytnio na tyle ważne, że muszę to wiedzieć.
Najważniejsze dla mnie jest to, że wiem, że robię dobrze, jestem bardzo szczęśliwy i nie wiem, jak byłem w seminarium w Katowicach jeszcze, kupiłem sobie ten dzienniczek i bardzo mnie zafascynowała ta duchowość, ale poszedłem do Franciszkanów. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale pewny jestem tego, że jestem szczęśliwy i może kiedyś Pan Bóg mi to powie, może nie, ale nie wymagam tego od Niego. Najważniejsze jest to, że jestem blisko Niego i jestem szczęśliwy. Bardzo chciałbym zachęcić każdego, kto ogląda ten filmik, żeby rozpocząć swoją przygodę z Biblią. Jeżeli nie masz Słowa Bożego jeszcze w domu, to koniecznie go kup. Jeżeli masz Biblię w domu, bardzo Cię zachęcam, żebyś codziennie otwierał Słowo Boże i rozczytywał się w jego treści, ponieważ Pan Bóg ma Ci wiele do powiedzenia. Obiecuję Ci, że Pan Bóg do Ciebie przemówi na pewno i wiele Ci pokaże w Twoim życiu, będzie Cię prowadził, bo Słowo Boże jest lampą, która płonie i prowadzi nas do samego Chrystusa, do nieba. 3 oddechy, uśmiech na twarzy. No kurczę, nie umiem. Dobrze, tak, dobrze. Czekajcie, kurczę, normalnie nie nakręcimy tego. Nakręcimy. Dobrze, i teraz o tym, co jest teraz. Tak, ale zakończenie. To jest fajne zakończenie. Może być. To jest fajne. Robisz już? Dobra.